Ale znacie kogoś, kto po górach chodzi na palcach? Teraz znacie. To jo. To se jo. Witajcie na kanale Plecak i Droga w 28. dniu mojej wyprawy do Santiago de Compostela. Wyruszamy z El Acebo de San Miguel, zrobimy pauzę w Riego de Ambros, zjemy lunch w Molina Seca, a na koniec dojdziemy do Ponferrady. Zaczynamy tam, gdzie niebo niemal dotyka ziemi, w El Acebo. Poranek jest rześki, a przed nami jedna z najbardziej spektakularnych, ale i krętych dróg w dół, do serca regionu El Bierzo. Dzisiaj Camino nie jest wycieczką, jest konfrontacją z tym, co mnie paraliżuje. Każdy krok w dół to małe zwycięstwo nad własną głową. Zobaczcie, jak wygląda walka z samym sobą, gdy przestrzeń wokół staje się wyzwaniem. Ruszajcie ze mną w drogę, która uczy pokory każde kolano i zachwyca każde oko. Witajcie kochani, który to dzisiaj? 5 czerwca. 5 czerwca, chyba jest niedziela dzisiaj. Wychodzimy z miejscowości El Acebo, albo to się czyta Acebo, pisze się Acebo. El Acebo. Jest godzina 6:52. Mamy około 9-10 stopni. Miałyśmy znowu łóżka na parterze. Bardzo szczęśliwe. Ja idę powolutku szczałkami. Jest cichutko, jak na niedzielę przystało. Oj, chyba kichnę. Nie dość, że nogi obolały, to jeszcze przeziębienie. Przy astmie, a przeziębienie wygląda jak, nie wiem, jaka straszna choroba, bo gorączki nie mam, nic, tylko po prostu kaszel i katar. No wiadomo, głos siada. U Basi to nic nowego. Całe życie takie problemki miałam. W naszym pokoju dzisiaj spała ta rodzinka z dziećmi. Oni są ze Stuttgartu, bardzo fajna rodzinka. Podziwiam, naprawdę podziwiam za odwagę, za siły, takie ciężkie plecaki, tyle tego wszystkiego. I przede wszystkim niesamowita troska o te dzieci. Ale te dzieci są morowe. One w ogóle nie marudzą, one są cały czas w akcji, cały czas coś je fascynuje. Do zwierzątek garną się, do ślimaczków, do osiołków, do kotków. Ciągle coś odkrywają, biegną, bo akurat wczoraj wieczorem złapał mnie w łóżku ostry kaszel duszący, więc zerwałam się, zbiegłam na dół z telefonem i oni siedzieli przy stole razem z Caminowym znajomym. On nazwał siebie Opa Camino, czyli dziadek Camino, bo maszeruje z tą rodziną i sobie wesoło rozmawiali przy stole, a ja tak na ostatku oddechu, bo w tym momencie nieważne, że bolą stopy, ja się po prostu duszę, w tym momencie biegnę po tych schodach. Nieważne, boli, muszę dobiec do kogoś. I dobrze, akurat zastałam ludzi mówiących po niemiecku i poprosiłam tak między kaszlem, duszeniem, czy mogliby mi pomóc, czy umieją poprosić tych tutaj właścicieli, czy mają coś na kaszel, jakiś syrop albo coś. Od razu ten tato od tych dzieci powiedział, że ma cukierki, no takie wykrztuśne cukierki na kaszel, że może mi dać. I co się okazało, oddał mi swoje 4 ostatnie cukierki. Jejku, ja mówię, nie, wezmę jeden, niech pan zostawi. A, tylko on potrzebuje, dzieci nie potrzebują, mam sobie je wziąć. I tak się kłócimy, nie, tak, nie, tak. No to w końcu wzięłam, bo bardzo miłe, naprawdę. Jejku, jestem wdzięczna. O 7 rano tak wygląda nasz marsz. Jesteśmy parę metrów od naszej albergę. Patrzcie, jak pięknie. To jest ta miejscowość. Wszędzie góry. No i te chmury ciężkie. Ale i tak jest pięknie. Słoneczko gdzieś w końcu stanie. Dzisiaj ma być cały dzień słonecznie. Cóż za piękne panoramy. To się troszeczkę cofnę. Kuśtykając, przepraszam, wstrząsy. To już normalka u mnie. Aha,
Tam w dole byłoby widać miejscowość, do której idziemy. Jakoś Polfederade. Ja myślałam, że to chmury. Patrzcie, a to jest góra. To są góry na horyzoncie. No, już marszruta obrana. Droga nawet niezła. Co chciałam powiedzieć, tak będę przeskakiwać z tematu na temat, bo nie umiem tak chronologicznie bez kartki. Ale chyba to jest pierwsza miejscowość, żeśmy do niej wchodzili i wychodzimy z górki. No widzicie, na Camino się cuda zdarzają. Miejscowość z górki, a nie pod górkę. Jestem zadowolona. Wczoraj tylko przyszłyśmy. Błaganie, please, please, please. Łóżeczko na dole, 2, proszę, proszę. Ona mówi, że nie wie, czy są jeszcze wolne, bo sobie gdzie zaklepują sami. Nie ma ustalania, gdzie ktoś śpi. Przyszła z nami na górę i było dość dużo łóżek na dole, ale radość. No to miałyśmy na dole i bardzo fajnie. Kolacja wyśmienita, bardzo smaczne. Ja sobie wzięłam mus marchewkowy. No, chyba lepiej trafić nie mogło. Był tak pyszny, tak gorący. Jak mnie rozgrzało, i był na ostro. No te smaki, nie. No już mi ślinka cieknie, pyszny był. Na drugie danie było ciężko tym translatorem przetłumaczyć, co pisze, bo oni porobili nazwy dań, jakieś takie, wiecie, własne nazwy. Nie wiem, jakiś... No, nie umiem dać akurat teraz z samego rana przykładu, bo jeszcze śpię, ale po prostu tłumaczył jedno słowo, a resztę dokładnie to, co pisze. Patrzcie, tam właśnie idziemy. Widzicie to? Błagam, widać to na kamerze. Mam nadzieję. I widzę pod górkę, no ale to nie nowość, to jest już normalne, byle tych kamorów nie było. Za parę kilometrów mi się rozchodzą nogi i będzie beauty. Ile to mówiła Ela dzisiaj kilometrów? Niewiele. 19? To tak wygląda bliziutko, ale to teraz troszkę jest na liczniku. Jejku, jak ta góra pięknie wygląda, normalnie jak wulkan. Te chmury, to wszystko, cudnie. I na drugie danie wzięłam sobie pierś z kurczaka i ta pierś z kurczaka była manierowana chyba w czosnku, bo bardzo to nie było smażone z czosnkiem. Właśnie trudno mi jest to powiedzieć, jakby było na parze robione, a wcześniej bardzo przesiąknięte czosnkiem. Jakie smaki, mówię wam, całkiem inne. I frytki. Frytki lekko przesolone, ale okej, potrzebujemy soli, my ją wypacamy niesamowicie szybko. No i na deser taka piękna nazwa, crème limon. No to zamówiłam crème limon. Mówię do Eli, nie, loda nie, Ela loda, bo zobaczyła, wyglądał jak nasza polska śnieżynka. Taka kostka lodu, od spodu i z góry wafelek. No, wszyscy zamawiali te lody, a ja zamówiłam ten crème limon, żeby właśnie zimnego. Crème limon był jednakowo zimny jak lody, ale był tak pycha, crema cremissima. Ela, próbuj, Ela łyżeczką. Jakie dobre. Nie wiem, ile tych limonek tam wcisnęli, ale jakie to pyszne było. Także kolacja była po prostu, po niemiecku mówiąc, Volltreffer, czyli strzał w dziesiątkę. Byłam bardzo zadowolona. Ale wracając do tematu, jak przyszliśmy, dostałyśmy te łóżka. Tak ja od razu jak zwykle padłam. W komplecie, w całym opakowaniu, nie myjąc się nic. Ludzie, ja nie jestem w stanie już nic więcej zrobić. I znowu spałam 1,5 godziny. Ponakrywana po uszy. Wypociłam się. Wszystkie ciuchy zrzuciłam z siebie. Pod prysznicem wyprałam. Teraz są w plecaku, w worku mokre. Bo wczoraj burzy było non-stop. Mówię wam, myśmy jedli kolację. Wali ten deszcz w szyby. Wow. Za chwilę słoneczko wyszło. Za chwilę wali deszcz w szyby. Znowu słoneczko wyszło. Niesamowicie. Jak tu pogoda, tu chyba już mieszkańcy nie reagują na te zmiany. To jest non-stop. Jak sami widzicie, cały czas płyną takie chmury. Pewnie dalej będą burze. My już idziemy gdzie indziej i tam będzie słonecznie. Już będzie inaczej. Ale ja uwielbiam burze, ale przyznam się, przez te ostatnie 2 dni
Trochę stracha miałam, jak idziesz sam na szlaku, kuśtykasz. Nie wiesz, właściwie nie powinnam się bać, bo te słupy wysokiego napięcia były wyższe ode mnie. To gdzie powinno mnie nie chwytać, nie? Ale jednak taki respekt jest przed tymi piorunami. Ja uwielbiam burzę. Jako harcerka dawniej, jak głupia właśnie w burzę, wychodziłam, maszerowałam w samym deszczu na boso asfaltem. Ze szczelina mnie nie pozwalali, ja to kochałam, uwielbiałam, gdzie nigdy burzy nie bałam. Jak mieliśmy plantację truskawek, za miastem mieliśmy 17 lat. Dziadzio prowadził mój tato i ja byłam na przylepkę, taki kurczaczek. Jak były burze, no po prostu moim fascynacją nie było końca. Na własne oczy widziałam, ile 50 metrów, może więcej, stał właśnie maszt metalowy wysokiego napięcia. Jak czepnęło, to mnie oślepiło po pierwsze, po drugie ten maszt to był bielusieńki. Bielusieńki, takiej farby nigdy nie widziałam. Innym razem jak czepnął u sąsiada, stał w jego truskawkach olbrzymi oset i czepnęło w ten oset. Nigdy więcej w promieniu 5 metrów nie urosła żadna truskawka. I ziemia była całkowicie jałowa. Także trochę w życiu, to tak tylko pokrótce opowieści, ale trzeba mieć respekt przed burzą. Ja nie zawsze jestem zdrowa w rozsądku, ale tu mnie strach brał. Tu mnie brał. Bo czuję się, że idzie się Wirchickiem. O, jak tu pięknie. No normalnie, jak mam iść szybko, jak tak pięknie. Takie coś przegapiać, tego w domu nie mam. Przy okazji wam też pokażę, jak tu pięknie. Patrzcie, ta góra już się odsłania, tam już słońce jest. Ale tam już jest ciepło. Nie jest ciepło, mimo że jest chłodno. Nie jest ciepło, no bo idę pod górkę. To się zasapie człowiek i bardzo dobrze, że kurtki nie ubierałam. Pierwsze kroki takie, ale nie jest źle. Nie ma wiatru, stoi powietrze w miejscu. Droga mi się podoba. Zobaczcie, to tam co 5 metrów kamyczek. To jest ok. Ale to wczoraj ja nagrałam i później dopiero po przebudzeniu, po wykąpaniu, po wszystkich procederach, po kolacji, jak już zaczęłam przeglądać materiał, to zobaczyłam, ja wam chciałam nagrać, jak ja idę, a ja z tego wszystkiego nie miałam kompletnie kontroli nad telefonem. Kamery nie mogłam wyjąć, aku było puste, więc filmowałam to telefonem, ale niestety kompletnie nie myślałam, jak trzymam ten telefon, więc niewiele widać. Było ostro w dół i kamień na kamieniu. Tam, gdzie były takie przesmyki, jak teraz są takie fajne, o tak fajnie, zdawało się, no jest gdzie nogę postawić, tak, ale tego nie widać na telefonie, że te przesmyki są pod kątem ostrym. A już tutaj nie jest fajnie, bo zobaczcie jak krzywo, o, no zobaczcie, gdzie tu stawiać nogę, prosto w kamory biegiem. Więc zjeżdża noga w te kamory, więc ładny szpagat można zrobić. O to właśnie mi chodziło w tym filmie, co nagrywałam. Nie, ja później już dalej szłam asfaltem. Tak żeśmy się spotkały pod naszą albergą. Już na mnie Ela czekała. Była tylko kilkuminutowa różnica. Ja asfaltem dość szybko szłam. Właśnie te buty, one są super na asfalt, odwrotnie. One są też świetne do schodzenia w dół, bo one są poszerzone z przodu. Zobaczcie, one są poszerzone i przez to zawsze moje palce u stóp mają dużo miejsca. I schodzenie z gór w ogóle nie robiło mi do tej pory żadnych problemów, jedynie kamienie. No, jak przyjadę do domu, od razu zacznę szukać, czy rzeczywiście dobrze mi się o uszy obiło, że Altra produkuje teraz też właśnie takie górskie buty. Na tej samej zasadzie, szerokie z przodu, szybko schnące, one bardzo szybko schną, ja je piorę tutaj regularnie, pucu, bo wyglądały strasznie. One schną naprawdę, po kolacji idę sprawdzić, już są suche, nie uwierzycie. To jest ich zaletą, ale trzeba naturalnie wkładkę wyjąć, nie jest bez wkładki. Kocham takie eskapady, mimo że wszystko boli, ludzie. To jest chore, ale ja to lubię, mi się to bardzo podoba. O, jak fajnie w dół. Nie wiem, czy to widzicie, ja cały czas trzymam kamerę prosto. Teraz zrobię w dół, jest fajnie, jest fajna droga, podoba mi się.
Ostrożnie stawiam kroczki, bo i tak nie mogę iść szybko. Ale za parę kilometrów mi się nogi rozchodzą. Już to mam opanowane. Dziś jest chyba 6. dzień. Zaczął się 6. dzień moich bolących stóp. Niestety. Próbuję filmować, ale być może zjadę stąd na dupeczce. Bo zobaczcie, jak tu jest z górki. Tu jest bardzo z górki. Mnie się spociły rączki. Nie widzę żadnej duszy. Może nikogo, żadnego pielgrzyma. Może za mną ktoś. A, idzie jedna. To znaczy, że jestem na dobrej drodze, bo najgorzej, jakbym teraz musiała się na to wspinać z powrotem, bo na zły szlak znalazłam. Bo ja cały czas filmuję i gadam i cały czas nagrywam i w ogóle jestem zajęta aparaturą. Teraz też. Czekajcie, bo znowu źle trzymam. No bo ja muszę patrzeć pod nogi. Cieszę się, że nie ma tych kamorów co wczoraj. Tylko, że jest lekko wilgotnawo i że mnie zjechała po tym. Idę drobniutkim kroczkiem. O. Piętę zjeżdża. Jają. Trzęsę się cała galareta. Nie lubię wysokości. Nie widać tego na kamerze. Ale jest naprawdę bardzo wysoko. Jak będę trochę niżej, to spróbuję odwrócić kamerę. Nie kamerę, tylko telefon. Nagrywam telefonem. Bo lepiej widzę, co nagrywam. Może po tej trawce, czy myślicie, zjadę po tej trawce właśnie? Wilgotnej. A nie, idzie się fajnie. No to idę po trawce. O takiej trawce. Proszeńkę. Jest naprawdę. No, czuć kolana teraz, leciutko. Czuć. Trawka niestety się skończyła. Kto zabrał trawkę? No, jak słyszę, babeczka za mną podąża dość śmiało. No, jak ma traperówy i nie jest tak jak ja zraniona, to idzie szybko i bardzo dobrze. Tak. Hola. Ven camino. Oh, das ist weiter. Też idzie tip-top-ticzkiem jak ja idę za nią. Dobra. O tak. Tak, najlepsza metoda. Zygzaczkiem. Dobrze zmieniać pozycję. Aby zejść stąd. Ja tylko wiem, że dzisiaj mnie czeka bardzo kamienista droga. Już na początku płakałam, że chcę iść asfaltem. Ela mówi, co? Jakim asfaltem? Właź na drogę. Nie, mówi, no jak chcesz, to idź. No i się zastanowiłam, kurczę, jesteś pielgrzymem, gdzie na asfalt chcesz? Jeszcze dopiero się zaczął dzień, jeszcze nie rozgrzałaś nóg. No to popatrzcie, my schodzimy w dół już od wioski. Mówiłam, że po raz pierwszy nie było pod górkę, tylko cały czas w dół. Wioska leży teraz jakby z drugiej strony góry, dlatego wszystko jest w dół. Przepraszam, że po krzakach filmuję, ale bardziej zajęta jestem nogami niż kamerką. Ok, to na razie zakończę to filmowanie, chyba że teraz ładnie widać. A, nie widać. Zakręty były i nie widać. Dobra. Ja wyłączam, ale wierzcie mi, że jest ostro w dół. Zresztą widać było, jak ta pani powolutku schodziła. Tak wygląda świt w górach. Tam gdzieś próbuje słońce już wyjść. Wiem, że jest ciemno, ale my widzimy co innego. Jest bardzo pięknie. Teraz idą pielgrzymi, więc dalej nie pojadę kamerą. Tylko chciałam atmosferę pokazać. Niewiele widać. Gdyby nie ta chmurka tu, mielibyśmy w tej chwili cudowny widok. Ale z drugiej strony jest cudownie. Ja już filmowałam, pokazywałam. No, na razie. Z tamtej góry przyszliśmy. Teraz tak nie wygląda. Jesteśmy w takim akurat kącie. Nachyleni. W
Pięknie, prawda? A tam idziemy. Już widzę, że znowu będzie zejście w dół. Widzę dymy z kominów. Miasto jest u podnóży. To jest nasz cel, ale on jest jeszcze daleko. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Te kamienie są fajne. Są gładkie. One nie ranią. One nie są też spiczaste. To są takie jakieś skalne. Ptaszki od rana szaleją, szczęśliwe. Tak, wstaje słoneczny dzień. Będzie dzisiaj cieplutko. A ile nie wiem. Nadal idę na palcach. Nie mogę stanąć całymi stopami. To bardzo utrudnia. Ale aby do celu, co nie? No, tam widzę na dole pielgrzymów. Wszyscy idą jakoś tak fajnie, a tylko ja taka kuśtyczka. Nie wierzcie youtuberom we wszystko. Mnie na pewno nie. Nie jestem żadnym wyznacznikiem. To jest mój pamiętnik, opowiadam tylko własną historię. Taki fajny filmik, co to ja porabiałam tutaj na kaminowej drodze do Santiago de Compostela. Już wiemy, że zdążymy na czas, będziemy nawet przed czasem. To dobrze, bo będziemy mogły troszkę pozwiedzać okolice Santiago. Ale ja już chyba w poniedziałek będę musiała bilet próbować zamawiać. Jeszcze nie wiem jak i co i kiedy. Na piątek bym chciała bilet. Wiadomo, że jeden dzień dobrze by było mieć przed pracą. Poza tym myślę, że większość chce sobota, niedziela lecieć. I wtedy chyba będą droższe nawet bilety. Nie wiem, zobaczę jak to będzie wyglądać, jak już będę widziała tabelkę. Na razie nie myślę jeszcze o tym, bo jest czas. To jeszcze 12 dni czasu mam. No. A do 18 mam urlop. A tu się fajnie idzie. Tak. Przed nami Riego de Ambros. To maleńka wioska, która wygląda jakby czas zatrzymał się w niej kilka wieków temu. Tutaj w pobliskim Cafe Bar El Paraíso zrobiłyśmy sobie małą pauzę na kawę, herbatę i ciasto. Dodam, że zaskoczyła nas tutaj nowiutka i czyściutka toaleta. Bardzo ładne, malownicze miasteczko. Nie wiem, czy to nazywać miasteczkiem, czy wioskami. Powiedzmy miasteczko. Zobaczcie, jakie ładne tutaj nad wejściem. Takie figurki. Matka Boska z dzieciątkiem. Tak. A w ogóle jest duża różnica. Te, cośmy niektóre mijały, to aż było przykro iść. Takie ruiny opuszczone, na przykład osady duchów. A tutaj ja nie wszystko do tej pory filmowałam, bośmy przed chwilą zrobiły pauzę. Co to jest? A, jakaś piwniczka. Takie schodki. Jakaś piwniczka. A tu będą winogronka. O, jak pięknie. Pięknie, pięknie. Już nawet są... O, tu będą winogronka. Ciekawe jakie. Na pewno smaczne. W tym hiszpańskim słońcu musi być. Osada jest naprawdę piękna. Są też domy opuszczone, ale jakoś tak to wszystko spójnie wygląda pięknie. A, pani się zreflektowała, że ja filmuję. Tu proszę, zobaczcie, jakie wejścia. Wow, po takich schodkach nawet się wchodzi. Nie dla mnie. O, jak dobrze, że takiego pokoju nie mam. Jaki tu balkonik. A ja na dole z gitarą. O sole mio. I G-dur, i C-dur, i A-dur. La 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 mio. Naturalnie zgaduję, jakie funkcje, no nie pamiętam. Wieki nie grałam na gitarze. Jejku, jak tu pięknie. O, popatrzcie, jakie tu schodki. Jest szczałka, jest Basia. No ale tak tu pięknie, no jak nie patrzeć, no jak nie filmować. Trzeba pochwalić. Za chwilę będzie na koniec nazwa miejscowości, bo ja jak zwykle przegapiłam, jak wchodziłam, więc zobaczymy, jak się nazywa. Dzisiaj jest fajny dzień, bo dzisiaj mamy krótki odcinek, ale jutro będzie góra do pokonania i to jest ta ostatnia, najgorsza rzecz na Camino. Nasz kochany znajomy Jasiu wczoraj wysłał wiadomości, pochwalił, że dałyśmy radę.
Cruz de Ferro i później tą górkę i w ogóle. Ale już zaznaczył, że ta teraz ostatnia jest najgorsza. Ela mówi, nie jest najgorsza. No, nie wiem. Obym już ją miała za sobą i już tylko teraz do naprawdę górzyste tereny, przepiękne widoki. Tego się wszystko nie da ogarnąć małą kamerką, telefonem komórkowym. Da rady? Naturalnie, że da rady. Ale jeszcze człowiek musi iść. A dlatego mówię, nie da rady. To tak się tylko zdaje, zwłaszcza jak się ma aku tylko na godzinkę. A, tu jest szczałka, to już wiem gdzie skręcić. Dobrze, że widziałam, gdzie Jacques Louis szedł. To jest nasz też kominowy przyjaciel z Francji. I pamiętacie, jak był ten kanał? Cośmy szli koło kanału. Tam właśnie tańczyłam i tam właśnie sobie nogi załatwiłam tym tańczeniem. Głupia Basia. To myśmy zaczęły różaniec, on się do nas dołączył i myślałyśmy, że nas wyminie. A on szedł razem z nami. No, a że już zaczęłyśmy różaniec, nie przerywałyśmy. Szedł cały czas z nami. Dopiero na koniec, jak skończyliśmy, podziękował i powiedział, że cały czas odmawiał po francusku razem z nami i jest bardzo nam wdzięczny za te przeżycie. Wyjątkowe. No na razie nie odmawiałyśmy dzisiaj. W górach to trochę trudniej. Czekamy, aż się zrobi równy teren. Ola. O. To po tym idę. No i na pewno był szyld, a ja znowu nie zauważyłam. A, bo my skręciliśmy, no właśnie. Myśmy nie szli do końca wioski. To dalej nie wiem, co to za wioska. Ale dostałam wyjątkowy stempel, ręcznie robiony. Bo ja poprosiłam o stempel. Bardzo miła parka była, nie wiem, czy to młoda parka. Czy wy to widzicie, co ja widzę? Ja mam po tym iść? Chyba wyłączę zaraz kamerę i się skoncentruję na tych kamieniach. Chociaż one nie są ostre, chociaż tyle. I nie są śliskie, to też dobrze. Moje buty się trzymają tego. Tak to wygląda. Teraz filmuję już w dół. Jest z górki, ale nie aż tak ostro jak wtedy, co szłam wcześniej. Także jeszcze jako tako idzie. Muszę bardzo uważać. To dlatego mówili droga kamienista. Ale takie kamyczki to mile widziane. Aha, tu będą ostre. Dobra. No i z nami odmawiał różaniec, wyobraźcie sobie. Byłyśmy naprawdę zachwycone, że się dołączył, że szedł z nami wszystkie te 50. W ogóle już chyba to nawet wspominałam na kamerze, a może nie, może to siostrą nagrywałam. No widzicie, jak tak się robi na kilka stron świata, to się człowiek zapomina, w którą wszedł. Metafora. I tędy. I w ogóle jego reakcja to też nas tak podniosło na duchu, bo my idziemy, odmawiamy normalnie na głos, zresztą wiecie, bo czasami odważam się i wyciągam kamerę. Nie, to są właśnie te kamienie, których nie cierpię. Każdy czuje. Ale wam chwilę nagram, żebyście wiedzieli, bo to tylko fragment z kaminowej drogi, żebyście wiedzieli, jak to jest, czy ja przesadzam. Tak, z dobrą podeszwą buty, tak, na przyszłość już wiem. Ale i tak bym nie wzięła, dziś wiem i cieszę się, że nie wzięłam moich dwóch. Ja mam traperówy 2 pary, jedne takie poza kostkę, jedne pod kostkę. I ja te buty dojeżdżam od 3 lat i one za każdym razem mi robiły bąble. Za każdym razem byłam bardzo poraniona. Tę pod kostkę po 18 kilometrach szło się super, 18. Zawsze około 17-18 kilometrów działy się cuda z moimi nogami. I dlatego ich nie wzięłam. A jak zobaczyłam na internecie, że te buty są super, to kupiłam pół roku temu i je nosiłam wszędzie. Ale
po 20 dniach też nie zdały egzaminu, ale po 20 dniach, a nie po 20 kilometrach. To jest różnica. No, widzicie, jak idzie taternik? Tak idzie taternik. Cak, cak, cak. Nie tak jak ja. Tak nie chodźcie. Nie powtarzajcie. Dobra, wyłączam kamerę, bo widzę, że to jest niekończący się dół. Zobaczcie, teraz jest kamera w pionie. Tak idziemy w dół. Ale nie jest aż taki straszny skos. Ciao, ciao. Raz dla odmiany takie dróżki. Fajny tamten odcinek. Nie był taki wcale straszny. I też nie był aż taki długi. Zdarzały się dłuższe. A gdzie teraz wychodzimy? Jak jest znak, to co? Rozstaje dróg? Czy co? Jak tu pachnie. Czujecie to? No na pewno, ale wyobraźcie sobie. Pachnie wiosną. Pięknie. I nie ma żadnych rozstajów. Jak ptaszki tu śpiewają. Fiu, fiu, fiu. Następny Francuz przede mną było bonjour. Patrzcie, jakie drzewo. Ale widok. Coś go złamało. Tam też. Droga jest relatywnie fajna. No to idziemy. Stamtąd przyszłam. Tam w tle widać dachy. Patrzcie, jaka piękna okolica. Słychać barany. Idą na wypas. Tu jest mój kierunek. Tam, gdzie robiłyśmy pauzę jakiś czas temu, ja sobie herbatkę zieloną zamówiłam i kawałek ciasta, la kawę i kawałek ciasta. Nie pisało WC. To był taki camping przerobiony na bar, postawione na takim nierównym terenie, parasoleczki różne z krzesełkami. Bardzo miła parka. I za tym kempingiem była toaleta. Napisane banio. W pierwszej chwili nie zajarzyłam, ale banio. Ela była pierwsza, a druga. Wow, sfotografowałam, słuchajcie. Pięknie wykonane, z drewna, widać nowe, świeże. Zainwestowane, naprawdę. Niech się powstydzą niektóre bary na trasie, które miały okropne toalety. Ja ich nie fotografowałam, bo były brzydkie, fotografuję tylko te ładne. No po prostu zainwestowali, naprawdę się postarali. Co jak co, ale toaleta świadczy o obiekcie, co nie? To toaleta musi być zawsze tip-top. No byłam zachwycona i pochwaliłam, cieszyli się bardzo, mimo że nie mówimy tymi językami, ale zrozumieli, o co chodzi, bo właśnie wyszłam z toalety, kciuk do góry i wow, super, każdy rozumie, o co chodzi. Już ona tam później po hiszpańsku do niego mówiła i krzyczała brawo Toni, czyli on się nazywa Toni i on to zrobił. Albo on zainwestował i się uparł, żeby było elegancko. Wszystko z drewna było zrobione. Bardzo ładnie. Bardzo ładny, drogi zlew. Nie jakiś byle jaki, plastikowy, tylko ładny, drogi zlew. Nawet mydelniczka, słuchajcie, pełna mydła,
taka ładna, z naciskiem, z mydełkiem. No mówię wam, niech się kryją niektóre toalety w tych barach drogich. Ja okej, tu też było drogo. Ja zapłaciłam 4 euro za tą herbatkę i za ciasto Ela 3,50. Ona miała kawę i ciacho. Warto było, nawet nie ma o czym mówić. Tak. Aha. Pielgrzymie prosto. A tutaj droga dla pojazdów, ale nie asfaltowa. Aha. To czyli dla rowerzystów może jest szlak albo jakiś jeszcze coś inne, nie wiem. Co to za droga? A, jest, tam na górze jest asfaltowa. Jeszcze do niej nie doszłam, ja stąd wyszłam. Tu prowadzi też jakiś niebieski szlak. Może dla jakichś skautów hiszpańskich, nie wiem. Ale dla mnie jest tędy. Popatrzcie, jak jest wszystko oznakowane. Jak tu się zgubić? Po co mapy? Owszem, przewodniki są cenne. Dlaczego? Nie doceniłam, ale i tak bym nie wzięła tego niemieckiego. Ela ma polski, jest lżejszy wagowo, definitywnie, o połowę. Jest czcionka tak zrobiona, że ja nałożę okulary i czytam. A ten niemiecki, ja muszę okulary i lupę mieć. Ja brałam pod uwagę lupę, nawet kupiłam. A później sobie pomyślałam, no nie dajmy się zwariować, to jest ważniejsze, czy inne rzeczy, na przykład szczoteczka do zębów i pasta. No przestańmy. Chwileczkę, na pewno mam iść asfaltową? He? O co tu chodzi? Na razie nie wiem, ale pędzi auto. Nie jedź tak szybko, człowieku, tu pielgrzymi się włóczą. Chociaż nie jechał tak szybko, zwolnił jak nie zobaczył. Zresztą i tak musiał, bo zakręty. A, widzę, jest. Tak, kawałek asfaltem. No to jest odcinek, który muszą uważać. Jeżdżą ostrożnie. Wczoraj widziałam jednego pirata, jak szłam ulicą. I ja, gaz do dechy. Ale normalnie aż mną poczepało. Na drogach, gdzie jest bez przerwy attention i znak, że są serpentyny. I rzeczywiście ciągle przechodziłam z lewej na prawą, żeby z naprzeciwka jadące auta mnie widziały. Założyłam na łeb jarzeniową taką narzutę na moją torbę, żeby mnie też widzieli. Po prostu wyglądałam naprawdę komicznie. Już widzicie szyld? Tam jest. Prosto zaraz będzie pod górkę. I no, za mną już idą pielgrzymi. Wiadomo, ja idę najwolniej. Mnie przegonią wszyscy, nawet z innych miejscowości. Ale kogo to obchodzi? No, a ja teraz tędy. O, tak, to lubię. Basie to lubią najbardziej. Zobaczcie, jak piękne słoneczko wstało. Idą. Dziewczyny wesołe. Dobra, gaworzę z wami. Starczy. Tak, paparazzi. Prawda. Odwrócona kamera? Nie, z przodu mam. Tak, widzę. Tak, widzę, co filmuję. Tutaj jest to, co filmuję. Ach tak, to co widzisz. Tak, a teraz jest odwrotnie. Dziękuję bardzo. Buen camino! Patrzcie, jak pięknie miasto w dole widać. Gdyby nie te słupy, piękne panorama. Ale słupy stoją na widoku. Może jeszcze będzie moment. Człowiek tak jak był w górach, myślał, że już jest prawie na równi z tym miastem. Gdzie te złudzenia są. W kółko idziemy w dół. Są tylko takie fragmenty, gdzie jest równiutko. Ale dzisiaj jest fajna droga. Albo ja mam taki dzień, że tak się czuję fajnie. Na pewno dobry miałam sen, bo obudziłam się cała szczęśliwa. Nie pamiętam, co mi się śniło, ale wiem, że jak się obudzę, taka błoga, to dobry sen miałam. Musiał być dobry. Od rana mam dobry humor. Do przechodniów na ulicy śmieję się. I choćby coś tam, a deszcz z nieba lunął. La 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 la. Pewna jestem, że to wspaniały będzie dzień.
La, 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 la. Mm. Następni za mną idą. Mówię wam, z innych miejscowości mnie przeganiają. Nie tylko ta falanga z tej, gdzie ja spałam. Ale znacie kogoś, kto po górach chodzi na palcach? Teraz znacie. To jo. To se jo. Ja chodzę po górach na palcach. A, cool. No. Tam w dół muszę iść i to pójdzie tak serpentyną i w dół. Tu jedna babka szła dużo wcześniej, myśmy jeszcze piły swoje gorące napoje. Widziałyśmy grupkę. Jedna szła w sandałach na boso, bez skarpet, sandały. No i jak ona po tych skałach, to ciekawa jestem bardzo, bo tu jest dół już od dłuższego czasu i trzeba dać radę. No, widzicie? Tak się szybko pośliznąć można. No, kamyczku, to nie rób tu w konia. Ale przejdę tam na bok, nie wygłupiam się. W wielkich skałach. Tak, tędy bokiem lepiej. O, lepiej. Bezpiecznie. Teraz słoneczko wyszło. Nie dam rady tego pokazać. Nie widać. Zresztą i tak cały czas zakręty są. Ale tam pan idzie w takiej rażącej koszulce. To zobaczcie jak w dół. Ja trzymam kamerę. Cały czas idziemy w dół tym kanionem. Już ileś kilometrów. Znaczy hiszpańskie małżeństwo. Ta pani też tak ostrożnie chodzi jak ja, ale on ją cały czas asekuruje, pomaga. I oni oboje są bez plecaków. To też dużo robi. Nie masz tego obciążenia na sobie, jesteś sprawniejszy. Plecak ciągnie. Ale ja się nie tłumaczę. Naprawdę większość, wszyscy tędy idą sprawnie. Tylko ja taka łamaga. Chyba jestem na całym kamieniu. Nikt tak nigdy w życiu nie szedł. Aż się te kamienie dziwią, co to idzie za zombie. Zombie. Ale to nagrywanie, że jesteście ze mną, dodaje mi otuchy. Wiecie? Nie, jakiś w ogóle mam dzisiaj taki radosny dzień. Aha. Wyłączam kamerę i koncentruję się na tym odcinku. Tam w dole jest miasto, do którego idziemy.
a to jest droga w dół i już mi jest niedobrze. Mam nadzieję, że do tego tak stąd widać. Zaraz zobaczymy, podejdę. Ja już ledwo zipię, a teraz jeszcze takim czymś mnie straszą. O, to niedobrze wygląda. Muszę... Nie, to jest po prostu... Ja już mi się nogi trzęsą. Szkoda, że nie szłam asfaltem. Asfalt jest tam w dole, nie widać, krzaczek go zasłania. No, zwymiotuję zaraz chyba ze strachu. Jestem samiusieńka. No nic, walczę. Realitet. Nie wiem, ile to już kilometrów. Nie żartuję. Ale nie zdawałam sobie sprawy. Pisało, że będzie bardzo kamienista droga. Ale nie zdawałam sprawy, że aż tak, cały czas w dół. Te ścieżki są krzywe. Ludzie idą bardzo szybko. Nie jest wstyd, bo ja tak szybko nie potrafię. Idę tak jak umiem. Mogłabym zejść, tutaj było zejście na asfaltówę. Ale ja przyszłam na Camino. Wczoraj nie byłam w stanie. To już taki był ból wczoraj, że już nie byłam w stanie iść więcej po tych kamieniach. Dzisiaj jeszcze daję radę. Dlatego wiem, że w każdej chwili mogę zejść na asfaltówę, jeśli będę chciała. Przed chwilą mnie mijał ten fasior na dole. Wy tego nie widzicie. Przed chwileczką. Nie wiem, przefrunął ten odcinek, czy jak. Czy to nie on, czy to ta pani, co się zbierała koło mnie, bo ja też właśnie ściągałam bluzę. Widzicie, tam jest szosa w dole. O, takie serpentyny. A my z tych gór schodzimy cały czas. Tam wyżej. Innych dróg pieszych nie ma na pewno. Nie wiem, nie wypowiadam się. Ale dla pątników taka droga. O, już chcę być w Alberdze. Już chcę nóżki wyprostować, zdjąć skarpetki, pochuchać. O, jaka ładna dróżka. Nie mogło to być tak cały czas. Musiały być te skały i mordą na pysk. Ale jestem i tak happy, zadowolona. Wiecie dlaczego? Bo to był dzisiaj mój życiowy wyczyn. Te górki przejść, dla innych może to jest piko, nic takiego, ale dla mnie to jest wyczyn. Nagrywam, żebym potem nie zapomniała. Jest tu taka starsza pani, która co chwilę staje, ściąga plecak, wyciąga telefon, czy to aparat jest, nie zwróciłam uwagi, popatrzę na kamienie i co chwilę robi w przeciwną stronę zdjęcia, co przeszło. Ja filmuję, bo zdjęcie tego nie odda. Nie da rady zrobić tej perspektywy. Naprawdę tam jest w dół. Nie wiem, jak wam to pokazać. Nie widać tego na monitorze. Nie wiem, jak to się dzieje, że monitor tak splaszcza, czy co. Nie ma tej trójwymiarowości. Ale tu jest z górki na pazurki. Może dobrze, że nie do końca wiedziałam, co mnie czeka. Może dobrze, że nie zdążyłam oglądać na YouTubie tych, co już nagrali to i puścili. Bo Ela okrzyczała, idź spać. No to poszłam spać. I dobrze. Bo może bym narobiła gary przed czasem. A tak to jestem już i muszę. Jestem sama, nikt się nie śmieje. Nikt mnie palcem nie wytyka. Wy przed telewizorami pewnie padacie ze śmiechu. Co ona taki histerię robi? Przecież to jest nic. No ale co ty, Basia, chcesz? Kupę lat siedzenia przed telewizorem, oglądania koreańskich seriali, twoich ukochanych. Uwielbiam. Mają ich tak dużo, że się naoglądać ich nie mogę. O co tu chodzi, to nie wiem. Zobaczcie, jesteśmy całkowicie teraz. Tam niżej jest szosa. A co to za droga? Nie wiem, zaraz się dowiemy. To te 3 lata to jest za mało, żeby chyba wyrobić sobie mięśnie. No nie wiem.
To niecałe 3 lata, co ja mówię, 2,5. Nie, będzie 3 lata, bo to zaczęło się tam 2019 w sierpniu. No to już niedługo, jeszcze nie ma czym. No ale nie bądźmy tacy drobiazgowi. Muszę stanąć, nogi mi się bardzo trzęsą. Pokażę tylko widok. Niesamowite, co nie? O, jedzie auto. Ładne auto. Takie to widoki tu. Słychać już wieś. Albo już przedmieścia. Zobaczymy. Ja się Aha, i widzę 219,03. Sfotografuję za chwilę to. Molina Seca to jedno z tych miejsc, które pielgrzymi zapamiętają jako oazę. Po trudnym, kamiennym zejściu z gór nagle wchodzisz do miasteczka, które wygląda jak z pocztówki. Kolorowe, zadbane i tętniące życiem. Puente de los Peregrinos, most pielgrzymów, to symbol miasteczka. Ten romański most nad rzeką Meruelo ma 7 przęseł, a jego konstrukcja narastała przez wieki. Tuż przy wejściu do miasteczka, jeszcze przed mostem po prawej stronie, stoi piękny barokowy kościół. Santuario de Nuestra Señora de las Angustias. Miejscowość Molina Seca. chyba się nazywa Bonito Español. Chwalą się, że piękna Hiszpania. No, jest chwilami naprawdę piękna. Trzeba to przyznać. Nie można im tego odebrać. Oj, jak teraz się źle idzie na takich nogach z gór. Wyobraźcie sobie lepsze śniadanie. Swoje własne, przytaszczone w plecaku, ale jaka panorama. Tutaj przy tym pięknym moście w końcu poczułam ziemię pod nogami. Właśnie skończył dzwonić ten kościółek i taki potoczek sobie płynie, rzeczuczka, a tu śniadaniowo obżarstwo. Zasłużone po tych głazach. I kiedy tak odpoczywałyśmy na ławce przy rzece, dobiegł do nas nasz koreański, kaminowy znajomy, Kim Byung-su. Mówił, że już od 3 dni próbuje nas dogonić. Ale miła niespodzianka. O. Widzicie, nawet na Kamino mówi się po koreańsku. Basia mówi po koreańsku. Kamsahamnida. To wszystko, co umiem. A, taka droga. Piękna, piękna droga. Jesteśmy na peryferiach Ponferrady. Mam w tle, w dole nasz cel. Ale zobaczcie tu, jak tu pięknie. Wow. Przepiękne tereny znowu. 215,6. Tędy? Tędy! Ładnie, naprawdę dłuższy odcinek, ładne domy. Widać, że to jakieś lepsiejsze, zamożne kieszenie tu żyją. Już w tej miejscowości, gdzieśmy były wcześniej i przy rzeczce jadłyśmy. Wszystko było bardzo ładnie. No, widać, że dobijamy do dużego miasta. Ponce Vadon, jakoś tak chyba się nazywa. Coś tak brzmiało to. Jaki słodki ogródek z basenem. No mówię wam, sami biedniejsi tu żyją. Bardzo biedni. O, i taki statek z zamkiem. Taki oj. Rekreacje niesamowite.
No i dla wnuków nawet starczy. No i bardzo dobrze. Ludzie wiedzą, że żyją. Jeśli ich stać, uczciwie zarabiają, niech mają. I w górę jakie tu piękne domy. Widać. Też wcale nie gorsze. Mówię wam, bardzo ładne tutaj osiedle jest. Ale myślę, że to jest osobna miejscowość. Nie, dokładnie jesteśmy na peryferiach Ponferrady. Ponferrada jest stolicą regionu El Bierzo i jest jednym z niewielu miast, które swoją egzystencję zawdzięczają bezpośrednio szlakowi do Santiago. Nazwa Ponferrata, Żelazny Most, odnosi się do przeprawy, którą biskup Osmundo kazał wzmocnić żelazem w 1082 roku, bo drewniane kładki nie wytrzymywały naporu pielgrzymów i rzeki Sil. To miasto od 1000 lat wie, jak gościć podróżnych. Dwie twarze miasta, stara i nowa, Casco Antiguo, stare miasto, położone na wzgórzu, skupione wokół zamku templariuszy i bazyliki. To tutaj bije serce historii. Uliczki są wąskie, klimatyczne, pełne barw regionu El Bierzo. Puebla, nowe miasto, to część handlowa i przemysłowa. Ponferrada przez lata była stolicą węgla. Choć kopalnie już nie działają, miasto zachowało swój robotniczy, konkretny charakter. Zamek templariuszy, Castillo de los Templarios, to absolutna gwiazda miasta. Kiedy templariusze przejęli kontrolę nad tym terenem w 1178 roku, przekształcili rzymską twierdzę w potężny zamek. Ma on unikalny kształt wieloboku z licznymi wieżami. Bazylika Nuestra Señora de la Encina znajduje się na Starym Mieście niedaleko zamku. Patronką miasta jest Virgen de la Encina, Matka Boża Dębowa. Torre del Reloj, wieża zegarowa, to jedyna zachowana brama dawnych murów miejskich. Prowadzi ona na urokliwy plac Plaza del Ayuntamiento, plac ratuszowy. Przeszliśmy 16 kilometrów. Dzisiejszą noc spędzimy w albergue San Nicolas de Flue. Nocleg jest donativo, zapłaciłyśmy za nas obie 14 euro. Kolację zrobiłyśmy same z produktów kupionych w sklepie przy stacji paliw. Wydałyśmy 6,30 euro. Sałata z pomidorem, oliwkami, jajkiem na twardo i tuńczykiem. Na deser ciasto kokosowe z herbatą. O 20:00 była wyjątkowa msza święta z błogosławieństwem. Ksiądz podchodził do każdego z mikrofonem i pytał, z jakiego kraju pochodzi. Każdy odmawiał Ojcze Nasz w swoim własnym języku. I to wszystko, co przygotowałam dla Was na dziś. Jeśli Wam się podobał ten odcinek, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Plecak i Droga i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych przygód. Zapraszam na kolejny odcinek, żegnam się z Wami i pozdrawiam moim ulubionym pozdrowieniem. Buen camino!